Cześć, tu Elena i Waldek. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przed Urzędem Stanu Cywilnego w Jabłonnie. Wiecie już, o czym będzie film? Jeszcze 2 tygodnie jestem kawalerem. Za 2 tygodnie będziesz moim mężem. O, no dobra. Film będzie o tym, jak trudno wziąć ślub w Polsce, będąc Ukrainką. Tak, pokażemy Wam w ogóle, dlaczego tutaj. Przecież wiecie, że jesteśmy z Warszawy, a jednak wzięliśmy ślub w Jabłonnie. Zobaczycie dlaczego. Powiemy Wam, jak to wszystko zorganizowaliśmy i jakie mieliśmy problemy z tym właśnie, że Elenka jest Ukrainką. Słuchajcie, opowiemy Wam, jak zorganizować fantastyczne, ciepłe, kameralne wesele. Tak, i nie za duże pieniądze. O tym wszystkim będzie właśnie ten film. I teraz nalejcie sobie herbatkę i zostańcie z nami. Dzisiaj przyjechaliśmy 14 lutego. Mamy dobre poczucie humoru. Przyjechaliśmy do sądu. Znajduje się z tyłu, żeby złożyć wniosek i dostać dla mnie pozwolenie wziąć ślub z obywatelem Polski, panem Waldemarem, który właśnie poszedł, żeby zapłacić za parking. Łatwo nie było. Najpierw musiałam pójść do konsulatu Ukrainy, gdzie dostałam dokument potwierdzający, że oficjalnie jestem rozwódką i mogę wziąć ślub w Polsce. Na tym samym dokumencie była też informacja, że państwo ukraińskie od roku 2011 nie wydaje zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa. A właśnie takiego zaświadczenia wymaga się w Polsce, kiedy Polak chce wziąć ślub z obcokrajowcem. To, co dostałam w konsulacie, musiałam przetłumaczyć na język polski u tłumacza przysięgłego. Tak samo z odpisem aktu urodzenia. I musiałam to wszystko złożyć do sądu, żeby sąd zwolnił mnie z obowiązku przedstawienia dokumentu stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego. Na szczęście to zwolnienie nie ma terminu ważności, ale wydawane jest na konkretny ślub z konkretną osobą. Strasznie to skomplikowane, ale najgorsze jest w tym wszystkim to, że potrzebowaliśmy sądu, a w sądzie, jak to w Polsce, wszystko długo trwa i tutaj zwykle taka procedura też miała trwać kilka miesięcy, ale nam udało się to zrobić bardzo szybko. Już po 2 miesiącach odebraliśmy prawomocny wyrok z sądu. 27 kwietnia właśnie wyszliśmy z sądu, gdzie odebraliśmy dokumenty i teraz możemy złożyć dokumenty do kolejnej instytucji i będziemy mogli wziąć ślub. Teoretycznie mogliśmy wybierać już salę i miejsce uroczystości, ale mieliśmy dylemat, czy wziąć ślub we dwoje, czy jednak zrobić przyjęcie. Ja chciałam we dwoje, tylko ze świadkami. A ja chciałem w większym gronie. Uznałem, że to jest ślub i trzeba to jakoś zaakcentować w szerszym gronie, a nie we dwoje i nikt by o tym nawet nie wiedział. Skoro nie mogliśmy dojść do porozumienia, wzięliśmy sobie przerwę i zajęliśmy się urlopami. Tak, to był doskonały pomysł. Najpierw z moimi rodzicami pojechaliśmy do Włoch, potem był jeszcze wyjazd już we dwoje, znowu do Włoch na 3 tygodnie. I to był super pomysł, dlatego że mieliśmy czas na rozmowy na ten temat w trakcie długiej jazdy samochodem. Jadąc przez Alpy, Waldek namówił mnie na przyjęcie. Tak, nie wiem dlaczego tam, ale tam się rzeczywiście udało. W drodze przez Toskanię natomiast ułożyliśmy listę gości. Ja prowadziłem, Elena pisała. A już jadąc wzdłuż Adriatyku, powstała w końcu lista miejsc, gdzie moglibyśmy teoretycznie wziąć ślub. Do tematu ślubu wróciliśmy w sierpniu. Odwiedziliśmy kilka urzędów w okolicy, gdzie mieszkamy. Ale wszystkie te sale były jakieś takie urzędnicze i podobne do siebie, takie chłodne. Dopiero kiedy zajrzeliśmy na stronę Jabłonny, gdzie można było wziąć ślub w zabytkowym pałacu, wybór był oczywisty.
przeciwieństwie, na przykład do urzędu w Konstancinie Jeziornie, do Jabłony można było przynajmniej się dodzwonić bezproblemowo. I do urzędu, i do obsługi pałacu. W ciągu kilku minut, pamiętam, załatwiłam wszystkie rezerwacje. W WSC złożyliśmy tylko dokumenty, natomiast na ceremonię ślubną umówiliśmy się w zabytkowym pałacu położonym zaledwie 300 metrów od urzędu. Nie było z tym żadnego problemu, no, poza opłatą ekstra za ślub, poza urzędem. No jeśli chodzi o ślub w pałacu, to od razu wszystko się nam tam spodobało. Przecież znamy to miejsce, bo jest ono przy naszej ulubionej trasie rowerowej, więc często tam bywamy. Od samego początku nas to miejsce tak przyciągało. Wynajęliśmy salę balową na ślub i dosłownie przez ścianę drugą osobną salę tylko dla nas, na przyjęcie. Umówiliśmy się na październik, mając kilka terminów do wyboru. Ale najważniejsze było to, że nasz ślub miał być tego dnia ostatni i dalej cały pałac był już dla nas. Jesteśmy znowu w Jabłonie. Przyjechaliśmy sprawdzić, jak to wygląda na jesieni. Tak, i będziemy już dzisiaj dokonywać ostatnich pomiarów sali, jak mają stać stoły, ile wódki zamówić i jak takie tam muzykę różne. puszczać. Tak. A ślub za 2 tygodnie. Oj. Liczymy, że w dniu ślubu będzie właśnie taka polska, piękna, złota jesień. Za tydzień mamy wieczór kawalerski. Uchlamy się, żeby zapamiętać ten dzień. 100 gramów wyborowej czystej. Ja też mam panieńskiej. A nie ma pan może piwa? Niebieski czy różowy? Wygrałem te wybory. W każdym z nas inna krew. Teraz będą wszystkie. A dokąd my jedziemy? Cześć wszystkim! Dzisiaj mega ważny dzień. Dzisiaj z Waldkiem bierzemy ślub. To jest naprawdę bardzo dziwne, bo dawno jesteśmy razem, tak naprawdę jesteśmy małżeństwem w naszym rozumieniu tego, ale dzisiaj właśnie ta uroczystość, kiedy powiemy sobie tak, w obecności naszej rodziny, naszych przyjaciół, naprawdę będzie super, mega fajna zabawa. Po prostu tak długo szykowaliśmy się, tak długo czekaliśmy na to i w końcu ten dzień, właśnie teraz. Dzień dobry. Tu po prawej stronie będziemy wchodzić. Okay. Tu, super. Tutaj? Tak, tutaj. Dzięki, do widzenia. A teraz kilka porad, na czym zaoszczędzić, a w co warto zainwestować dla własnego komfortu. To był nasz dzień i żeby czuć się bardzo dobrze, wymyśliliśmy kilka patentów. Na przykład wynajęliśmy pokój w hotelu przy pałacu jako bazę i garderobę, jako filmowcy. Jadąc do pałacu Uberem, ubraliśmy się dzięki temu, że mieliśmy pokój, wygodnie, a stroje ślubne przywieźliśmy ze sobą w pokrowcach. Mieliśmy do dyspozycji oczywiście prysznic, no i tak i tam. To było kluczowe, bo przyjechaliśmy na 2 godziny przed uroczystością, no żeby... I tu uwaga, kolejny patent, żeby zająć się wystrojem sali. Oczywiście stoły były już nakryte, chodzi mi o kwiaty. Mogliśmy oczywiście wynająć florystkę, ale mieliśmy swoją jesienną wizję z wrzosami i ozdobnymi dyniami. Zamiast elegancji i wytwórności uzyskaliśmy w ten sposób bardziej domowy klimat, tak uważam. Helena, a tutaj? Może być? Super, ale ja to umiem.
Poza tym wszystkie dynie i wrzosy po zakończeniu przyjęcia powędrowały do domów naszych No gości. tak, my też wzięliśmy część do domu. Na szczęście mieliśmy też dzięki temu, że przyjechaliśmy wcześniej, czas na sprawdzenie liczby nakryć na poszczególnych stołach. Bo jak się okazało, ktoś komuś czegoś tam nie przekazał. Gdybyś tego nie wyłapał, byłaby niezła zabawa po wejściu gości na salę. Tak, dokładnie. No i cóż, wszystko gotowe. Możemy teraz wreszcie zająć się naszym przygotowaniem. Jakżeż dobrze, że mamy ten pokój w hotelu. Obrączki muszę dać mojemu bratu, bo jest świadkiem. Dużo warte? No sporo. Ale to poczekaj, bo to jest Eleny, to Tak, twoje, tak, tak. No bo chyba pani kierownik powie, że teraz obrączki. No tak. Zapraszam. No i właśnie w tym pokoju na spokojnie, kiedy goście zbierali się już pod pałacem, my mogliśmy się odświeżyć i ubrać. To znaczy ja się nie ubierałem, Elenka mnie ubierała. Wiecie, przecież stroje ślubne są bardzo skomplikowane. Waldek miał kilka warstw po prostu. Trzeba to tam zapiąć, tu dopiąć, tu jeszcze Tak, nie coś wyobrażam założyć. sobie, żebym w tym wszystkim jechał 1,5 godziny tutaj od nas do Jabłony. A ja byłam mega szczęśliwa, dlatego że zrezygnowałam z sukienki ślubnej i miałam fantastyczny, wygodny, elegancki Wyglądałaś garnitur. nieziemsko. Aha, zapomnieliśmy o jednym. Rezygnacja z florystki miała też jedną złą stronę. Gdzie twój bukiecik? Zapomniałam. Zadzwoniłam do syna, żeby załatwił pilnie bukiet dla mamy. Na wszelki wypadek pożyczyliśmy też bukiet od mojej cioci. Które tak przyniosła go w prezencie dla nas w sumie. No tak, tak. Podpisuje się Pani tu swoim dotychczasowym imieniem i nazwiskiem czytelnie, tak jak Pani ma. Jeszcze teraz to się Pani podpisuje, tak? Super. To tak naprawdę. Idziemy już powolutku sobie, zapraszam. Borys na szczęście zdążył tuż przed rozpoczęciem uroczystości. Mamy kolegę. Synek przygotował. Dasz to Krysi? Wiesz, to Krysi. Andrzej. Synek nie wchodzi, bo potem będzie tak. Zapraszamy. Zapraszamy do środka. Świadomy praw i obowiązków. Wiadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam, że buduję związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.
Teraz zobaczcie, jaką zaletą jest bliskość sali ślubnej i sali, w której odbywa się przyjęcie. Zdarza się, że młodzi decydują się na ślub w Warszawie, a przyjęcie jest poza Warszawą. Nie rozumiem tego. Sam byłem kilkakrotnie na takich ślubach i po prostu to było strasznie niewygodne. I poszczęściło się nam niesamowicie z pogodą. Jak na drugą połowę października pogoda była fantastyczna. Tak, a jeszcze rano i nawet w południe padał jeszcze deszcz. Słońce wyszło dokładnie na początku uroczystości. Nie zapraszaliśmy dużo gości. Było około 40 osób. Bardzo zależało nam na tym, żeby to była ciepła, taka klimatyczna imprezka, raczej obiad i pogawędki. Muzykę puszczaliśmy z telefonu, był tam fajny wzmacniacz na bluetooth. Każdy gość też dostał upominek z wesela, bo wymyśliliśmy, żeby wykorzystać Polaroida i każdy zrobił zdjęcie z nami i potem te zdjęcia wszystkim rozdałem. Bardzo chciałam, żeby był jakiś taki mały ukraiński akcent, więc zamówiłam weselne bułeczki w kształcie szyszek. Takie bułeczki były rozdawane gościom na weselach w moich stronach, kiedy byłam dzieckiem jeszcze. I każdy gość na naszym weselu dostał taką bułeczkę przed wyjściem. No cóż, mamy nadzieję w ogóle, że wszyscy dobrze się bawili. Bo my byliśmy bardzo zadowoleni. Już kolejnego dnia rozpoczął się nasz miodowy tydzień. Dokąd się wybieramy, wiedział tylko Waldek. Tylko zapytałam, co ze sobą, jakie ciuchy ze sobą mam zabrać, ile jedzenia na ile dni i to tyle. Zaszyliśmy się głęboko w lesie, w chacie z bala i przez cały tydzień cieszyliśmy się sobą, no i tym miejscem. To miejsce było tak cudowne, że popłakałam się, jak weszliśmy do domku. Tak, rzeczywiście cudowne, będziemy tam jeździć częściej. Miałam jeszcze jedną niespodziankę. Próbujemy dzisiaj pierwszy raz w życiu naszego drona. Czy ty to nagrałaś? Tak. Chodź, zobacz. Waldek kupił naszego wymarzonego drona i nic mi nie powiedział. To dzięki hojności naszych gości, trzeba powiedzieć, tak, bo to tak mniej więcej się złożyło. Tak nie jest. spodziewaliśmy Bardzo się tego, ale się udało. Tak. Kto ogląda. Tak, dziękujemy bardzo. I to właśnie pierwsze zdjęcia wykonane naszym własnym dronem. Możecie zobaczyć ich więcej, bo wkrótce pojawia się film na naszym kanale z naszego tygodnia miodowego. Tak, zapraszamy już teraz do oglądania. Po powrocie z Mazur znowu zawitaliśmy do Jabłonii. No i słuchajcie, tu właśnie się kończy nasza historia, tu gdzie się tak naprawdę zaczynała, bo odebraliśmy dzisiaj nasz akt małżeństwa. Jesteśmy już małżeństwem oficjalnie. Mamy dokument. No i w zasadzie cóż, no, życzymy Wam wszystkim tak właśnie sprawnego załatwienia sprawy, takiego załatwienia sprawy, żeby te wszystkie formalności, telefony, cały ten aspekt organizacyjny nie przesłonił tego szczęścia, tej przyjemności, przeżycia tego wszystkiego. No i tyle, no. Mam żonę. Tylko przygoda żony dopiero się zaczyna, bo Waldek teraz powiedział takie typowe zdanie mężczyzny Polaka, który właśnie teraz odebrał akt małżeństwa. A moja przygoda się zaczyna, dlatego że tak, będąc obcokrajowcem w Polsce, ja muszę zmienić nazwisko, zmienić paszport wewnętrzny ukraiński, paszport zagraniczny, kartę pobytu, która jest o tyle świeża, że nawet nie jest odebrana jeszcze na dzień dzisiejszy. Ale na Twoje poprzednie nazwisko jest. Na moje poprzednie nazwisko, więc ja dostanę kartę pobytu na moje poprzednie nazwisko i muszę po prostu ją zmienić. Ale mam nadzieję, że nie będziesz musiała jechać na Ukrainę. Zobaczymy. O tym, jak to wszystko załatwimy, opowiemy w jednym z następnych filmów. Jeszcze w PESEL-u musisz jakieś dane zmienić.
Jak Słuchajcie. o tym się dowiedziałam, to naprawdę dostałam atak paniki prosto tu w urzędzie. Wycofuję się z tego, że to koniec tej przygody. To dopiero Będzie ciąg dalszy.